Zobaczcie, kogo spotkałem tutaj w Miami. Cześć, dzień dobry, tu Mateusz. Patrzcie, jakie ciekawe spotkanie, co? I nie to, że się umówiliśmy, że na tego Powerwalka pójdziemy razem z Wami oczywiście w Miami. Ty przyjechałeś, Marku? Na kongres Przyleciałeś? 60 milionów i też mam tutaj wykłady i spotkania w bibliotekach. No właśnie, a ja jestem tutaj na regatach i akurat się tak złożyło fajnie i ciekawie, że jesteśmy za oceanem, patrząc z Waszej perspektywy pewno, dla większości z Was, w tym samym czasie właśnie na Florydzie, w Miami. Pozdrawiamy Was stąd serdecznie. Co to za kongres, na którym Ty tutaj jesteś? No, tak, nie wszyscy wiedzą o tym, że na świecie jest 60 milionów Polaków. To jest duża siła, także tutaj w Stanach. I chodzi o to, żeby Polonia mówiła jednym głosem. Jesteśmy, nasz jakby taki, można powiedzieć, soft power nie jest do końca tak duży jak nasza realna siła. To, co znaczymy w tej chwili jako Polska na świecie, w Europie, więc jest to kongres, który ma też pomóc nawiązać relacje biznesowe, ponieważ ja zajmuję się odpornością psychiczną, to także chcielibyśmy to robić na świecie, stąd moja obecność tutaj. Okej, może pójdziemy tutaj w stronę morza i oceanu, Tak jest. czyli w moją stronę, bo ja, moi drodzy, przyleciałem, żeby wziąć udział w regatach. Bacardi Cup, centrala Bacardi, tego producenta rumu słynnego na całym świecie, mieści się właśnie w Miami i oni tutaj organizują od prawie 100 lat regaty. Znaczy regaty zaczęły się na Kubie w 1927 roku. Teraz mamy 2025 rok. Za 2 lata będzie 100. edycja regat Bacardi Cup. Niesamowicie. Teraz ścigamy się w 98 edycji. No, jedyny słaby punkt jest tego, że to producent alkoholu, ale są to bardzo fajni ludzie i dobrze organizują te wszystkie starty i tę imprezę, więc tutaj przymykamy na to oko, a my przede wszystkim zdrowo się ścigamy. Gdzie możemy pójść? Myślisz, że w tamtą stronę? Może tutaj? O, dobra, tutaj, dobra. Czy ty na długo przyleciałeś do Stanów? Ja przyleciałem tym razem do Stanów łącznie na 10 dni, ale to już jest któryś mój pobyt w Stanach. W sumie miałem taką dużą trasę na koniec tamtego roku, prawie miesiąc byłem w Stanach i też chcemy jakby z naszymi programami, z Lifetime Academy i Kamińskiej Academy właśnie wejść tutaj do Stanów i też działać najpierw wśród Polonii, a potem wśród Amerykanów. Dla mnie też, ponieważ piszę książki, więc i parę moich książek jest przełożonych na język angielski, więc dla mnie też super ciekawe są spotkania z czytelnikami i w sumie chciałbym to też rozwijać tutaj w Stanach właśnie. Jest dużo public library, jest dużo też takich miejsc, gdzie ludzie mogą się spotykać, centrów kulturalnych, stąd jakby chciałbym też, aby moje książki były dostępne tutaj w USA. No, super, fajnie. I takich spotkań masz tutaj parę już umówionych, tak? Tak. Poza tym no, Floryda, tutaj Miami akurat przygotowuję się też do walki teraz z Przemkiem Saletą. Pozdrawiam, Przemek. I tutaj jest właśnie tak 5 Street Gym, gdzie trenował między innymi Muhammad Ali. Także to jest na South Beach. Także myślę o paru treningach właśnie w tym gymie. Czy ty oszalałeś, odbyć walkę bokserską i to jeszcze z Przemkiem? No to już jest, już mam ze sobą wiele treningów i będzie 3 kwietnia w Gdańsku. Jest to walka charytatywna, pokazowa, ale myślę, że każdy sport jest dobry i nie chodzi o to, żeby się bić, chodzi też o cel, więc... I o przygotowanie. I o przygotowanie. Dla mnie to jest tak naprawdę też jakby to wszystko, co robię teraz, to jest droga do bieguna, ponieważ na koniec tego roku myślę o samotnej wyprawie na biegun południowy pod tytułem Zdobądź swój biegun. Tak. Więc te etapy Miami, trening, walka z Przemkiem, Grenlandia, Tak. to jest droga na biegun południowy.
Tutaj od razu mi się przypomniało to, co powiedział kiedyś na Powerwalku mój idol z dzieciństwa, mistrz John Bertrand, który powiedział, że żeby długo żyć, to on uważa, że trzeba kogoś kochać, someone to love, something interesting to do, czyli coś ciekawego do zrobienia i something to look forward to. Czyli coś, coś mamy na horyzoncie, do czegoś dążymy, do czegoś zmierzamy. Przed chwilą powiedziałeś, pokazując ręką do przodu, ile rzeczy masz przed sobą. Myślę, że to jest fajna inspiracja od Marka, którą możemy wziąć. Słuchajcie, my w ogóle na dzisiaj nie mamy przygotowanego żadnej agendy, żadnego tematu. Mówiliśmy się z Markiem, że po prostu pójdziemy sobie na wspólny spacer, pogadamy trochę, tak jak sobie często gadamy, a przy okazji zrobimy tego powerwalka z Wami. Więc to jest taki trochę spontan. Nie mamy nic w żadnej agendzie, ale okazja jest wyjątkowa. A jedną rzecz chciałem Cię zapytać. Co ostatnio tak zwróciło Twoją uwagę? Co wzbudziło Twoją ciekawość? Jest coś takiego, co może nawet tutaj już od razu w Miami, może coś wczoraj, bo jesteś od kiedy? Od 2 dni, tak? Tak. Tutaj. Po drodze byłem w Berlinie właśnie, miałem tam wykład na targach turystycznych i spotkanie z Polkami w Polonii. I właśnie jedna z Polek, tak podsumowując to spotkanie, powiedziała, że jestem człowiekiem, który goni za czymś nieuchwytnym. I pomyślałem sobie właśnie, że po takim długim okresie zajmowania się odpornością psychiczną i dalej będę się tym zajmował, może pójdę w kierunku jeszcze longevity, czyli właśnie długiego życia w zdrowiu, Tak. to może czas, żeby wrócić do korzeni, do tego, właśnie do podróżowania. I tak sobie pomyślałem, że właśnie bycie, gdybym właśnie dzięki książkom, które piszę, mógł być w podróży, tak, że na przykład co miesiąc w innym miejscu, gdzie pisałbym też oczywiście książki, Miami, Panama, Kolumbia, Chile, Antarktyda, Polinezja, Tokio, żeby bycie w podróży właśnie to jest takie coś, jeszcze nie mam pomysłu jak to zrobić, ale być może właśnie jednak ta zmiana kontekstu i to dotykanie świata to jest coś, czego mi brakuje w takim codziennym życiu i do czego chciałbym, mimo że i tak dużo podróżuję, Tak. ale właśnie takie podróżowanie, żeby być w tym świecie, dotknąć go i żeby ten mój świat dzięki temu stał się pełniejszy i żeby dzięki książkom można było się tym podzielić z innymi, to jest coś, co zwróciło moją uwagę. Poza tym pisanie książek, właśnie kreacja innego świata, to coś, co chciałem robić w przyszłości i te podróże, jakby zmiana kontekstu, to, że mogę zobaczyć, jaki ten świat jest bogaty, jak jest inny, jak to Miami, ostatnio właśnie byłem 2 tygodnie temu w Nowym Jorku, miałem wykład w ONZ-cie, to jak Miami jest inne właśnie od całych Stanów. Każdy stan jest inny, prawda? Tak. Ciekawą rzecz powiedziałeś, że kreujesz inny świat w swoich książkach. Myślę, że podróże Cię inspirują do tego, co nie? Bo Twoje książki są troszeczkę taką, mają tą domieszkę fantazji, prawda? Znaczy tak, te książki są pewnym światem. Polaris szczególnie właśnie jest to thriller, fikcyjna historia, która jednak kreuje pewien świat. I ponieważ wierzę mocno w to, że świat, w którym żyjemy, jest odbiciem naszego wewnętrznego świata, więc tak, można kreując świat w książkach, ale można ten świat wykreować we własnej głowie, a później świat zewnętrzny będzie tym światem właśnie. Mocno w to wierzę, bo tyle jeszcze jest rzeczy tak myślę, chciałbym jeszcze tyle rzeczy zrobić, tyle jest niewiadomych w tym świecie i tyle rzeczy do odkrycia, że jest to nieustająca podróż. Fajnie. I tak właśnie to usłyszałeś od tych pań w Berlinie, tak? No tak, bo jesteśmy generalnie to chcemy życie jakby biegunem nauczyły mnie tego, że życie to paradoksy. Wydaje się, że biegun północny i południowy są kompletnie inne, ale łączą ten sam świat. Wydaje się, że
w życiu ważne jest posiadanie celów i osiąganie ich, tak? Że to jest najważniejsze. Tego też uczę, sztuka osiągania celów. Ale oprócz tych celów, które są określone i takie uchwytne, być może jeszcze ważniejsze są te niewidoczne cele, nieokreślone, których może nigdy nie osiągniemy, ale sama droga do nich będzie bardzo ciekawa, dlatego ta sentencja, to zdanie, droga jest ważna, nie cel, ma takie podwójne znaczenie, bo ten cel nieraz jest nieokreślony i do końca nie wiemy, czego szukamy. Powiedziałeś, że droga jest ważniejsza niż sam cel. Ja uważam, że cel jest ważny, bo to, co powiedziałeś, jest niesłychanie istotne, żeby wiedzieć, gdzie zmierzamy, Tak ale jest. bardziej cenniejszym doświadczeniem jest cała droga, bo ona nas kieruje. Dokładnie. Wczoraj prowadziłem Power Walk, w którym nawiązywałem do starożytnych filozofów. Tak. I do Sokratesa, który nauczał podczas chodzenia, i oczywiście do filozofii buddyjskiej, gdzie minimalizm odgrywa dużą rolę. Co jeszcze wspominałem? O Lao Tzu, który, i gdzieś ostatnio w książce przeczytałem, fajną sekwencję zdań. On powiedział, że trzeba uważać na to, co się myśli, bo te myśli jakby stają się słowami. Trzeba uważać na słowa. Znasz to? Tak. Trzeba uważać na słowa, bo te słowa stają się czynami. Tak. Trzeba uważać na czyny, bo one mogą stać się twoimi nawykami. Trzeba uważać na nawyki, bo one mogą stać się twoim charakterem. A uważajmy też na nasz charakter, bo może się stać naszym losem. Zgadza się. I to właśnie, co przed chwilą powiedziałeś, wcześniej powiedziałeś, a dlaczego ja właśnie to powiedziałem, bo faktycznie nasz sposób myślenia, działania, odkrywanie, co mówimy, co myślimy, kurczę, to tak naprawdę w przyszłości może być nasza droga, w którą podążymy. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się. Ja też właśnie lecąc tutaj, czasami intuicja podsuwa mi różne książki. Akurat w Legimie przeczytałem książkę pod tytułem Cezar albo Juliusz Cezar, gdzie na początku było takie zdanie, właśnie sentencja z Szekspira, i to w sumie odnosi się też do tego, o czym mówiłeś, że czasami ludzie boją się mieć te cele, boją się wyruszyć w drogę, ogarnia ich strach. Tak jak teraz często dają ludzie pytanie, ale nie boisz się wyjść na ring z Przemkiem, przecież on może cię zabić. Tak. Albo że nie boisz się iść samotnie na biegun południowy, przecież możesz zginąć. I właśnie to zdanie jest takie: tchórz umiera wiele razy, bohater tylko raz. Czyż to nie dziwne, że ludzie boją się śmierci, mimo tego, że wiedzą, że prędzej czy później nadejdzie. I oczywiście to nie jest tak, że się czuję bohaterem i to nie jest tak, że chciałbym umrzeć, ale to jest właśnie też to jest zdanie o tym, że jakby strach też można przezwyciężyć i często największą barierą do tego, żeby wyruszyć tą własną drogę, jest strach, że widzimy jakiś cel, bo nasze wewnętrzne ja mówi nam: bądź tym, zrób to, idź tą drogą, osiągnij to, a drugi głos nam mówi: nie, to nie dla ciebie, daj spokój, ośmieszysz się, wyjdziesz na głupiego, ludzie ciebie śmieją, jesteś nikim i tak dalej, więc jakby w tym wszystkim jeszcze właśnie jest to ważne, żeby się nie bać, żeby nie umierać wiele razy, umrzemy tylko raz. I oby jak najdłuższa była ta nasza droga i ciekawa. Tak jest. To co zrobić, Marku, żeby przezwyciężyć ten strach, żeby wyruszyć w tą podróż? Pomimo, że mamy jakieś opory, to co radzisz zrobić na samym początku? Jak wykonać ten pierwszy krok? Myślę, że właśnie ta metoda biegun, którą kiedyś odkryłem, wizualizacja, przechodzenie tej drogi najpierw w myślach. Ja na przykład teraz wielokrotnie, nawet jak jestem tutaj w Miami, ludzie na tym kongresie pytają mi, że wygląda na zmęczonego, zamyślam się, ale generalnie też staram się wielokrotnie przejść tą walkę w myślach. Staram się
przejść tę drogę na biegun południowy w Myślach. I mimo tego, że się boję, rzeczywiście, że może coś się stać, to właśnie chodzenie tą drogą to jest takie przecieranie ścieżki. Kiedy oswajam ten strach, kiedy widzę, jakie, też muszę działać oczywiście, muszę trenować, samo myślenie nie wystarczy. Ale najpierw jakby ten strach możemy oswoić w myślach, czyli mimo tego strachu przejść tą, ja też się boję. Też jak byłem teraz na treningu w Filse, 2 dni sam, teraz był straszny wiatr w Norwegii, 150 km na godzinę, ja byłem jeszcze, zahaczyłem o ten wiatr właśnie. Nie można, w takich warunkach nie można żeglować, nie dalibyśmy rady. To był ostatni dzień mojego treningu i myślę, Marek, daj spokój, na Antarktydzie też tak może być. Ale potem no, krok po kroku, myślę, będę miał dobry namiot, będę umiał rozbić ten namiot, umiem sobie radzić w takich sytuacjach i tak dalej, więc jakby najpierw robienie tej ścieżki w głowie, potem chodzenie tą ścieżką małymi krokami, a na koniec, jeżeli nawet by się, tego sobie nie życzę oczywiście, okazałoby się, że jednak nie osiągnę tego celu, że no nie wiem, zostanę znakautowany przez Przemka, że albo Antarktyda mnie znakautuje, to i tak sama ta droga była ciekawa, to wyjście na ring życia. Życie to jest też czasami pewien ring, na który musimy wyjść i mimo tego, że możemy mieć małe szanse, to warto podjąć tą walkę i samo to uczucie, że ja mogę, Teamshare, że mam wolną wolę. To już jest jakby coś, co jakby może nadać też pewien sens naszej drodze. Nie mogę się już doczekać naszego Power Walka tuż po walce, żebyś powiedział po pierwsze jak było, a po drugie co ciekawego, jakie ciekawe doświadczenie i nowe może umiejętności zdobyłeś przy okazji tego trochę wyjścia ze swojej strefy komfortu i doświadczenia czegoś nowego. Ciekawą rzecz powiedziałeś i tutaj ją wyciągam z kontekstu, a mianowicie kiedy ja zapytałem, co zrobić, jak przezwyciężyć ten strach, co zrobić, żeby wykonać ten pierwszy krok, żeby wyruszyć w jakąś podróż, coś nowego, to ty odpowiedziałeś bardzo fajnie na to pytanie, ale ja biorę z tego to, że przygotowanie. Że nie to od razu, że okej, to ruszamy, tylko najpierw się przygotujmy po prostu do tego, co nam czeka. Wzmocnijmy się i naszą siłę fizyczną, i naszą odporność psychiczną. Zadbajmy o komfort. Ja sam teraz na regatach, kiedy tutaj się ścigam, widzę, jak wiele elementów wpływa na ostateczny wynik, jak ciężkie są to regaty, jak mocni są konkurenci. Ale wiesz, jaką rzecz zauważyłem, która jest najważniejsza? Tak. Najprostsza na świecie. Mateusz, wyśpij się. Jak jestem wyspany, to powiem wam, to jest baza, to jest taki fundament, na którym można później budować inne elementy naszego działania, wszystkie skille, ale właśnie ta baza, to dobre przygotowanie, to dobre wyspanie jest podstawą. Dlatego wczoraj, mimo że była ciekawa impreza wieczorem w hotelu właśnie na kongresie, to ja potulnie o godzinie 9:30 spokojnie poszedłem do hotelu, żeby się właśnie wyspać, tak? O 9:30 o 9:30, no. Po to właśnie, żeby być gotowym na dzisiejsze wyścigi. Także absolutnie sen jest podstawą regeneracji, ale też teraz staram się szukać właśnie, ponieważ dużo jestem w podróżach i nie zawsze mam właśnie też zmiany czasu, więc szukam jeszcze takich innych metod regeneracji, czyli właśnie komora hiperbaryczna, komora kriogeniczna, zimne kąpiele, także, ale sen absolutnie jest podstawą. Też zauważyłem, myśląc właśnie, przechodząc tą drogę na biegun, próbuję też zoptymalizować elementy, wszystkie elementy i na przykład zauważyłem, że przy tamtych wyprawach zawsze jadłem bardzo dużo wieczorem i teraz myślę, żeby ten posiłek bardziej podzielić w ciągu dnia, także absolutnie jakby cały czas pracuję nad elementami tej podróży, przygotowania właśnie i aż się boję o tym pomyśleć, ale chciałbym przejść tą drogę na biegun szybciej niż 30 lat temu. Jakby pomimo, że jesteś tak, starszy. być lepszą wersją samego siebie, to jest raz, a po drugie być może spróbuję zrobić
trawers całej Antarktydy. Też ważę się z tym, ciągle jeszcze ważę się z tymi myślami, czy ta droga zakończy się na biegunie południowym, czy właśnie na drugim krańcu Antarktydy. A to wszystko w tym roku, moi drodzy. Ale przed Marka warto śledzić i patrzeć, czy mamy mocno kciuki. To jest niesamowite, o czym mówisz, że teraz 30 lat później chcesz osiągnąć lepsze wyniki niż właśnie wcześniej, niż za pierwszym razem. Który ty jesteś rocznik? 64. No właśnie, to jesteś 64. Tak. To 11 lat różnicy między nami. To jest niesamowite, że ty mając już ile? 60 lat. 60 lat. Chcesz osiągnąć lepszy wynik niż w wieku 30 lat. Zgadza się. Gdybyśmy mieli tą wiedzę, którą mamy dzisiaj i sposób myślenia, działania, chociażby te posiłki, co mówiłeś i timing odpowiedni. No właśnie, więc korzystajcie z tego, jeżeli wam się to podoba i jeżeli jest to interesujące dla was. Tak, myślę, że absolutnie nie czuję się, jakbym miał tyle lat właśnie, co mam. Natomiast myślę, że ponieważ wierzę w to głęboko, że świat zewnętrzny jest odbiciem naszego wewnętrznego świata, to myślę, że jakby w tej mojej drodze na biegun nie chodzi o to tylko, żeby zdobyć ten biegun teraz. Tak naprawdę dzięki temu jakby przedłużę swoje takie życie ekstremalne może o 20 lat. Myślę, że to będzie taka brama właśnie do tego, żeby następne podejmować wyzwania. A po drugie myślę, że też, bo tak naprawdę ta optymalizacja, żeby zrobić ten wynik, jest na wielu polach. Trening właśnie, różnego rodzaju też hakowanie, że tak powiem, różnych nawyków, które mam mi w tym pomóc, więc też podzielenie się potem tą wiedzą z tego projektu z innymi, także w zakresie suplementacji na przykład, czy właśnie tego, co warto jeść, bo człowiek jest też tym, co je. To wszystko myślę, że to jest też ciekawa część tego projektu i chętnie na koniec, jak mi się uda to wszystko zrobić i przeżyć, podzielę się z Wami tą całą wiedzą. Super, fajnie. Trzymamy kciuki. Moi drodzy, myślę, że to już jest meta dzisiejszego Power Walka. Fajnie, że wspólnie sobie rozpoczęliśmy dzień od takiego spaceru. Dzięki Marek Dzięki, za miłe Mateusz. spotkanie. Do zobaczenia na Księżycu. O właśnie, dobra. I Was też tam zapraszamy. Trzymajcie się, zapraszamy Was na nasze Power Walki, które są codziennie. Jutro na Power Walk zaprosiłem Ogiego Diaza, który urodził się na Kubie, mieszka w Miami. Bardzo doświadczony sportowiec, ale też i biznesmen, ale przede wszystkim ma niesamowitą wiedzę na temat życia i relacji ze swoimi dziećmi. To może być bardzo ciekawe dla Was. Ogi odpowie na pytanie, które mu zadam, dlaczego nie warto budować relacji takich bardzo przyjacielskich z dziećmi. To jest trochę takie podchwytliwe pytanie, ale sami usłyszycie od Ogiego, co on na ten temat ma do powiedzenia. Dzięki Marek. Dzięki. Wszystkiego Mateusz. dobrego. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.